Również wiele funduszy inwestycyjnych, głównie funduszy inwestycyjnych, banków oraz pośredników nieruchomości komercyjnych ma swoje stoisko na jachtach. Ciekawe, czy te banki będą szukać możliwości inwestycji w Polsce. Bilety na takie wydarzenia zaczynają się od 2,5 tysiąca euro. Pojechać i nie umówić wcześniej spotkań to jest tak naprawdę rekonesans. Idą w naszą stronę. Nagle ta osoba, która mi prezentuje tą nieruchomość, mówi: sorki, musimy przerwać, bo idzie minister. Czuła się tak samo jak miała 18 czy tam 19 lat po napisaniu matury w mieście, bo wszyscy chodzą w garniturach, jakby, prawda? Okay. Tam średnia wieku jest około 50 lat. Cześć, witamy Was na kolejnym nagraniu na kanale Flat for Flip. Ludzie, relacje nieruchomości. Darek Barski I Marcin Bochenek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, na jakim wydarzeniu był Marcin we Francji, jakie nawiązał kontakty biznesowe i dlaczego warto na takie eventy jeździć. Pierwsze wrażenia odnośnie tych targów to, że na pewno tutaj są wszyscy. Można tutaj znaleźć naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Osoby, które zarówno szukają inwestorów na swoje inwestycje. Każdy kraj ma swój sektor, tak jak na przykład kraje azjatyckie, kraje europejskie. Jest również cała sekcja krajów ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Jest wielu deweloperów, którzy wystawiają swoje nieruchomości na sprzedaż, którzy szukają również inwestorów do swoich inwestycji, więc jest to na pewno świetne miejsce dla wszystkich osób, które chcą znaleźć inwestycje, szukają ciekawych miejsc do zainwestowania, ciekawych krajów i chcą zobaczyć, czy warto tam inwestować, czy nie. To na pewno jest to świetne miejsce dla takich osób. Kolejnym niewątpliwym plusem jest to, że wystawia się tutaj bardzo, bardzo dużo miast, regionów, krajów, czyli na przykład mamy regiony takie jak nawet polskie jak Warszawa, jak Kraków, Katowice. Każdy region promuje swoje inwestycje, promuje swój obszar oraz pokazuje, dlaczego warto inwestować pieniądze konkretnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o spektrum inwestycji, jakie tutaj możemy znaleźć, to możemy znaleźć inwestycje zarówno komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe, działki. Możemy tutaj znaleźć wiele propozycji finansowania, jeżeli chodzi po prostu o ulokowanie pieniędzy. Jeżeli chcecie się wybrać na targi MIPIM i zastanawiacie się, ile czasu potrzebujecie, żeby to wszystko zwiedzić, jestem pewny, że potrzebujecie minimum 3 dni, aby mieć możliwość obejść całe targi, zobaczyć wszystko. Natomiast najwięcej dzieje się na side eventach, na eventach, które dzieją się po MIPie. Są to zazwyczaj organizowane imprezy w restauracjach, w hotelach lub właśnie na jachtach, tak jak tutaj możecie zauważyć za mną. I tam odbywają się rozmowy, żeby dostać się na taki jacht. Nie trzeba mieć zaproszenia, na niektóre trzeba, na niektóre nie trzeba. Natomiast najlepiej mieć wcześniej umówione spotkanie z osobami, które organizują takie wydarzenie. Wtedy możemy z tymi osobami bezpośrednio bardziej porozmawiać, mamy więcej czasu, ponieważ na samych targach, w samym budynku bardzo dużo osób jest zabieganych, pędzi z jednego spotkania na drugie, więc najważniejsza taka rada, jeżeli chodzi o te targi, to jeżeli będziecie się wybierać, koniecznie wcześniej umówcie sobie spotkania, tak żebyście nie musieli błądzić, tylko faktycznie zdobywać ciekawe kontakty. Ale zanim zaczniemy, to zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali nasz kanał, dali komentarz albo dzwoneczek i już zaczynamy. Marcin, byłeś niedawno we Francji na dużym wydarzeniu, MIPIM-ie. Jakbyś powiedział, co to za wydarzenie, do kogo jest skierowane? Jasne. Wydarzenie MIPIM odbywa się co roku we Francji, w miejscowości Cannes. Jest to miejsce, na które przybywają większe firmy, bardziej większe niż te mniejsze. Pojawiają się tam deweloperzy z całego świata, pojawiają się fundusze inwestycyjne, pojawiają się firmy, które tworzą oprogramowanie również dla funduszy inwestycyjnych lub dla deweloperów, czyli różne startupy. I również pojawiają się władze lokalne, na przykład regionów, tak jak z Polski na przykład były Katowice i tam promowały region Katowic, gdzie po prostu informowały o tym, dlaczego warto inwestować w Katowicach. Oczywiście to się nie kończy na Polsce, no bo większość firm, które były, to były właśnie z całego świata. Dobra, powiedz mi, jeżeli chodzi o samą organizację, tak naprawdę, żeby się dostać na takie wydarzenie, co trzeba zrobić?
bo Ty byłeś z ramienia projektu Flat for Flip, tego, które razem tworzymy. Powiedz, czy to może każdy się zapisać, dostać się, jak to wygląda od strony uczestnika, od strony wystawcy, jak to wygląda? Jasne. Jeżeli chcemy brać udział w takim wydarzeniu jak MIPIM, no to zdecydowanie powinniśmy być zaangażowani w rynek nieruchomości. Albo jako inwestorzy, albo jako osoby, które coś sprzedają. No oczywiście można też pojechać tam i sobie pooglądać, natomiast no, pytanie, czy to ma sens, ponieważ bilety na takie wydarzenia zaczynają się od 2500 euro za wydarzenie. Więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w takim wydarzeniu, musi wejść na stronę, uzupełnić formularz, napisać czym się zajmuje, no i potem kupić bilet. Więc tak jak na każdą normalną konferencję. Okej, a powiedz mi, są różnice między jakby wartością tego Twojego udziału czy biletu, bo zakładam, że tak jak wszędzie jest bilet standard, VIP albo jakiś tam super drogi bilet, który powoduje, że masz jakieś dodatkowe możliwości poznania, nie wiem, wystawców, właścicieli funduszy. Czy takie coś też miało miejsce tutaj? Tak samo jak na każdej konferencji, sytuacja jest prosta. Jeżeli płacimy więcej, mamy dostęp do miejsc, gdzie osoby chodzą na lunch i gdzie można spotkać właśnie przedstawicieli tych funduszy. Tak naprawdę na tym się to kończy, na dodatkowym cateringu, na tym, że mamy plakietkę z napisem VIP. No i tyle. A powiedz mi, czy ktoś jak nie potrafi robić takiego networkingu, czyli tak naprawdę podchodzić do ludzi, spotykać się, rozmawiać, to czy to są dobrze wydane pieniądze, czy wtedy będzie miał kłopot, bo wyda dużo pieniędzy, pojedzie, zwiedzi sobie kawałek Francji, będzie na fajnym evencie, ale nic mu to nie przyniesie. Tak, zdecydowanie umiejętności networkingu są tam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Trzeba do tego dołożyć barierę językową, ponieważ tam wszyscy mówią po angielsku, a czasami się zdarza tak, że angielski też jest problemem. Czyli na przykład jeżeli rozmawiamy z Francuzami, z Niemcami, oni często wolą rozmawiać w ich języku, więc to może być problem. I no, akcenty tych ludzi też często nie pomagają. Natomiast dobre pytanie, ponieważ ja osobiście uważam, że jak to się mówi, umiem w networking i lubię networking, natomiast tam dobrze jest mieć przygotowane spotkania wcześniej. Czyli jeżeli jedzie ktoś z Was na takie wydarzenie, to poprawnym przygotowaniem jest zobaczyć, kto tam będzie, umówić sobie wcześniej spotkanie z tą osobą, ponieważ tam przyjeżdża 19 000 ludzi. Przynajmniej na tym evencie teraz było 19 000 ludzi i większość tych osób, które wiedzą, jak wykorzystać dobrze to wydarzenie, właśnie jadą na umówione spotkania. Te spotkania mają co 15 minut, więc często jest tak, że jeżeli jest jakaś osoba, z którą faktycznie warto porozmawiać, to ta osoba po prostu biega między tylko jednym a drugim spotkaniem i miejsce, gdzie możemy ją spotkać, to tylko gdzieś po prostu jak się przetniemy razem na korytarzu, prawda? I tyle. Natomiast ciekawostka też, na spotkaniu było wiele polityków, wiele osób z władz różnych krajów. Sam miałem taki przypadek, gdzie akurat byłem na stoisku Arabii Saudyjskiej, gdzie tutaj jedna osoba, która tam była opiekunem, opowiadała mi o tym, jak wygląda ta inwestycja. Oni tam budują inwestycję całą nie na plaży, tylko na pustyni, całe miasto. Opowiada, nagle idzie ktoś z daleka, idzie jakiś gość, dookoła niego idzie 10 osób w garniturach z słuchawkami tutaj i idą w naszą stronę. Nagle ta osoba, która mi prezentuje tą nieruchomość, mówi: sorki, musimy przerwać, bo idzie minister. No tak, powiedziałeś też, że tam było dużo uczestników i tak naprawdę kupowanie biletu chyba na ostatnią chwilę mija się trochę z celem, dlatego że jak mówisz, że trzeba wykorzystać te kontakty wcześniej, to mając dostęp do całej bazy uczestników czy firm zarejestrowanych, to będzie można dzięki temu umówić się na spotkania, tak? Bo powiedziałeś, że pojechać i nie umówić wcześniej spotkań to jest tak naprawdę rekonesans. To jest zawsze to takie frycowe, za które musi płacić ten, kto jedzie pierwszy raz na taki event, a nie ma znajomych albo osób, które Ci mogą odpowiedzieć, jak z tego skorzystać. I tak i nie, ponieważ moim zdaniem, żeby dobrze wykorzystywać taki event jak MIPIM, to musimy tam być pierwszy raz w ogóle po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To jest zupełnie inny networking niż ten w Polsce. Więc jeżeli chcemy dobrze wykorzystywać takie wydarzenia, to trzeba pojechać pierwszy raz i zapłacić to frycowe, co Ty powiedziałeś, i po prostu poodbijać się od różnych stoisk, pochodzić, popatrzeć, zobaczyć, jak to jest zorganizowane, po to właśnie, żeby w przyszłym roku pojechać i dobrze to wykorzystać. Natomiast ja osobiście miałem umówione kilka spotkań, ale też poznałem bardzo dużo ciekawych osób, po prostu wchodząc na stoisko i rozmawiając z ludźmi, prawda? Tam wszyscy są otwarci, chcą z Tobą rozmawiać. Też co ciekawe, dostałem bardzo dużo pozytywnych komentarzy, że pomimo jakby młodego wieku, że tam przyjechałem, bo tam średnia wieku jest około 50 lat, bym powiedział, prawda? A bym nawet mógł stwierdzić, że trochę więcej. Dużo osób jest starszych.
Czyli tak zwane silvery rządzą. Tak. No dobra, ale powiedz teraz Marcin jeszcze z takiego punktu technicznego, jak wygląda sama organizacja tego eventu, czy to jest tak, że to jest od rana do wieczora i to jest przecięte jakimiś tam dodatkowymi wykładami, nie wiem, prezentacjami, nie wiem, krajów, inwestycji, czy to jest tak, że po prostu wchodzisz na takie targi duże i tam po prostu idziesz od stoiska do stoiska i ten, co potrafi, to zbiera ulotki i mówi, że potem się spotkaliśmy na targach, mimo to, że się nie spotkali, ale ma ulotkę i próbuje nawiązywać do tego, co się działo, czy jakoś inaczej? Jak to wyglądało? No? To po kolei. Jakby Cannes to jest mała miejscowość, która ma w centrum ten budynek, w którym odbywają się różne festiwale, na przykład festiwal filmowy oraz ten MIPIM. No i to wtedy to miasto zaczyna żyć. Czyli całe miasto żyje tymi targami. W każdej kawiarni, w każdej restauracji siedzi pełno osób, którzy siedzą w garniturach i rozmawiają. Ja byłem z Telimeną. Wszyscy mają te plakietki takie. Tak, dokładnie. Natomiast ja byłem właśnie z Telimeną, jak wiesz, i ona powiedziała ciekawą sprawę, że czuła się tak samo jak miała 18 czy tam 19 lat po napisaniu matury w mieście, bo wszyscy chodzą w garniturach, jakby, prawda? Okay. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, to tak, jest jeden bardzo duży budynek, w którym ludzie mają swoje stoiska. Również wiele funduszy inwestycyjnych, głównie funduszy inwestycyjnych, banków oraz pośredników nieruchomości komercyjnych ma swoje stoisko na jachtach, prawda? Ponieważ lokalizacja... To miało być kolejne pytanie, jak tam imprezy na jachtach, ale to do tego dojdziemy. Ponieważ lokalizacja całego eventu jest w porcie, więc głównym miejscem jest ten budynek, w którym są targi, natomiast całe miejsce jest odgrodzone barierkami, żeby nie można tam było wejść sobie bez biletów i w marinie wzdłuż całych targów są zaparkowane jachty, zacumowane i na jachtach są po prostu stoiska, więc każdy też może wejść na to stoisko, porozmawiać i tak jak właśnie mówię, zauważyłem, większość jachtów była zarezerwowana dla pośredników nieruchomości komercyjnych. A powiedz mi, czy wielkość jachtu i bardziej jego wypasioność zależy od tego, jaka duża firma jest, czy to jest tak, że... Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Największy jacht, były dwa są takie duże jachty, bardzo duże. I jeden należał do właśnie największych pośredników na świecie, jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, a drugi do banku niemieckiego, który finansuje deweloperów w Niemczech. O, to ciekawa informacja. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, jak wygląda rynek nieruchomości w Niemczech trochę i ciekawe, czy te banki będą szukać możliwości inwestycji w Polskę. Nawet ciekawostkę mogę powiedzieć. Miałem przyjemność porozmawiać z prezesem tego niemieckiego banku. I to też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to starsza osoba, biła od tej osoby pewność siebie po prostu, ale miał czas stanąć, porozmawiać ze mną 5-10 minut, pokierować, gdzie warto się udać, powiedział, z jakim celem przyjechałem, pokierował, więc naprawdę mega fajne relacje można było tam nawiązać. No to super i to pokazuje też, że ludzie są otwarci, jak też się jest otwartym w stosunku do nich i jakby idzie się z pozytywną energią. Ale mam do Ciebie jeszcze jedną bardzo ważną informację. Dawaj. Wyobraź sobie, że rozmawiałem tam z różnymi osobami, z deweloperami, z przedstawicielami miast, z prezesem banku niemieckiego na przykład, tak? I tak jak wiesz, w każdym networkingu jedna osoba mówi o sobie, druga osoba mówi o sobie i nikt nie powiedział, że nasz pomysł jest nieciekawy. Każdy stwierdził, że to jest mega fajne połączenie rynku nieruchomości i rynku kryptowalut. Dostrzegali właśnie dużą wartość w edukowaniu osób z Web 2.0, wejścia do Web 3.0 i sami osoby twierdziły, że jeżeli dobrze to się wykorzysta, jeżeli dobrze się to połączy, to naprawdę można stworzyć ciekawą niszę dla inwestycji osób z rynku krypto w rynek nieruchomości. Więc to jeszcze bardziej podbudowało mnie i stwierdziłem, że dobra, robimy dobrze. No to się będzie działo teraz jeszcze, po tym jak nawiązałeś te kontakty na MIP-ie. Teraz jeszcze jedna rzecz, co przed nami, jakie kolejne eventy? Gdzie jedziemy? Tak, już za tydzień odbędzie się InvestCavs. W sumie cały odcinek dzisiaj ja opowiadałem, więc może Ty opowiesz, gdzie my będziemy teraz? InvestCavsy w Krakowie, największe wydarzenie dla ludzi związanych z branżą inwestycyjną. Mamy 5-6 kwietnia. W Krakowie zapraszamy Was bardzo serdecznie. My przy okazji tego eventu będziemy robić side event, więc te osoby, które chcą się dowiedzieć więcej o naszym projekcie, o tym, jak będzie się projekt rozwijał, dzięki temu, co dzisiaj już się dzieje, a kontaktom, które zostały nawiązane, to zapraszamy na spotkanie. Więcej informacji będziecie mieli w linku. I co? Uczestniczyć warto w eventach. My rozwijamy cały czas projekt. Jeżeli Was zaciekawiło to, o czym rozmawiamy, chcecie wiedzieć więcej, piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał i zapraszamy na kolejny odcinek. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki.